Minister Kamiński przestrzega przed emocjami na granicy. Minister Ziobro oburzony na Komisję Europejską. Ojciec Czarnek uwielbia rodzinę Radia Maryja. Minister Rydzyk apeluje o jedność Polaków wobec niebezpieczeństwa. I to ma być śmieszne, Orłoś? No dobrze. Minister Czarnek uwielbia rodzinę Radia Maryja. Ojciec Rydzyk apeluje o jedność Polaków wobec niebezpieczeństwa. Izba Cywilna Sądu Najwyższego i jej brak pewności siebie. O tym będzie m.in. dzisiejszy program. Niedziela 5 września. Maciej Orły, zapraszam na WTS. W czwartek prezydent Duda wprowadził stan wyjątkowy na pasie przygranicznym z Białorusią. Chodzi o 183 miejscowości w województwach podlaskim i lubelskim. Rząd Mateusza Morawieckiego uzasadnił wniosek szczególnym zagrożeniem bezpieczeństwa obywateli oraz porządku publicznego związanym z sytuacją na granicy państwowej Rzeczpospolitej Polskiej z Republiką Białorusi. Biorąc pod uwagę opublikowanie tajnych planów willi premiera, a przy okazji przetargu na toalety, ciągłe przecieki służbowej korespondencji z prywatnych skrzynek ministrów, czy olewanie przez nich szkoleń z cyberbezpieczeństwa, to zaczynamy mieć wątpliwości, czy większym zagrożeniem dla obywateli i bezpieczeństwa naszego państwa są działania Białorusi, czy rządu Morawieckiego. A z tym stanem wyjątkowym, powiem wam szczerze, też mam problem. Z jednej strony mamy do czynienia z operacją białoruskich służb, które próbują wywołać kryzys migracyjny na naszej wschodniej granicy, oczywiście. Zbliżają się też rosyjskie ćwiczenia wojskowe Zapad, co budzi obawy o szersze prowokacje graniczne ze strony wojsk białoruskich i rosyjskich, ale z drugiej strony, widząc totalne zagubienie ekipy Morawieckiego i to, jak bardzo jej dotychczasowe działania wpisują się w scenariusze pisane w Mińsku i Moskwie, to powstają pytania, czy ten stan wyjątkowy w rękach tak sprawnej inaczej ekipy nie trafi Polski rykoszetem prosto w twarz. Do tego dochodzi związane ze stanem wyjątkowym ograniczenie praw i swobód obywatelskich, w tym ograniczenie dostępu do informacji publicznej, ograniczenie kontroli ze strony mediów, zawieszenie prawa do zgromadzeń i możliwość wprowadzania tzw. godziny policyjnej. Stan wyjątkowy wprowadzony został na 30 dni od dnia ogłoszenia. Po podpisie prezydenta dokument trafi do Sejmu. Posłowie mają zebrać się w tej sprawie już w poniedziałek o 16:30. Minister Mariusz Kamiński podczas konferencji prasowej, uzasadniając wniosek rządu, stwierdził tak: wiemy, że po drugiej stronie granicy rządzą ludzie niesłychanie emocjonalni, którzy są gotowi posunąć się do różnego typu emocjonalnych i nieprzemyślanych, radykalnych decyzji. Ktoś mógłby przez przypadek pomyśleć, że ministrowi chodziło o naszą stronę granicy, ale nie, chodziło o stronę białoruską. A emocjonalne, nieprzemyślane, radykalne decyzje po naszej stronie nie są podejmowane. Tak, panie ministrze Kamiński, czy pana Bóg opuścił? Jak można takie głupstwa opowiadać? Jak można? Orłoś, uspokój się, nie bądź taki emocjonalny. Stan wyjątkowy trwa nie tylko na granicy, ale także wśród ratowników medycznych w całym kraju. Do protestu tej grupy zawodowej dołączyli w tym tygodniu ratownicy medyczni z Warszawy. 1 września część z nich wzięła wolne, inni poszli na zwolnienia lekarskie. W konsekwencji na 80 zespołów nie wyjechało aż 31. Wystarczyło, że ratownicy zaprzestali brania nadgodzin, a duża część karetek stanęła pusta. Przedstawiciele firmy Meditrans, która odpowiada za warszawskie pogotowie, odmówili dziennikarzom informacji o dokładnej liczbie stojących karetek, argumentując to ochroną porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa. Szkoda, że troska o bezpieczeństwo ogranicza się tylko do ograniczania prawa do informacji, a nie na przykład do zapewnienia godnych wynagrodzeń ratującym życie ludzkie zespołom medycznym. Warszawscy ratownicy od miesiąca zgłaszali swoje postulaty, jednak do tego momentu nikt nie chciał z nimi rozmawiać. Dyrekcja pogotowia odbija piłkę dalej w stronę Ministerstwa Zdrowia, które daje za mało pieniędzy, więc nie ma z czego dać podwyżek. Minister Adam Niedzielski odpowiada, że to nie są zastrzeżenia systemowe, za które odpowiada ministerstwo, strzelając tym samym z woleja ratownikom prosto w czoło. Dramatyczna sytuacja utrzymuje się nie tylko w stolicy. W środę nie pojawił się żaden ratownik poznańskiego SOR-u, a w Białymstoku, gdzie umowy rozwiązało 155 ratowników z pogotowia, nie ma ich kim zastępować. W przeciwieństwie do tego, co mówili wszemi wobec jeszcze niedawno politycy Zjednoczonej Prawicy, stało się to, co zapowiadali
Eksperci. Komisja Europejska wstrzymała środki dla naszego kraju w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Powodem ma być m.in. wniosek premiera Mateusza Morawieckiego do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wyższości prawa europejskiego nad polskim. W rzeczywistości jest to raczej wniosek do przejętego przez prawicę Trybunału Julii Przyłębskiej, udającego ten konstytucyjny. Wniosek o to, czy kwestionowana przez ekspertów interpretacja konstytucji przedstawiana przez rząd stoi wyżej niż podjęte przez Polskę zobowiązania międzynarodowe związane z naszym członkostwem w Unii. Unia stwierdziła, że jak nie marchewką, to kijem i próbuje dać rządowi po kieszeni. Minister Zbigniew Ziobro, grający na osłabienie Morawieckiego, jak wiadomo, musiał być w niebo wzięty tą wiadomością. Z wypiekami na twarzy pobiegł więc do mediów ojca Rydzyka, nie tylko jego, i prezentując wszystkim dobrze znane oburzenie, grzmiał tak: stawianie warunku wypłaty funduszy europejskich polegającego na namawianiu do złamania Konstytucji RP jest absolutnym skandalem. Przepraszam was, ale Ziobro mówiące o przestrzeganiu konstytucji jest dla mnie zjawiskiem tak abstrakcyjnym jak to, że Kaczyński to przedstawiciel prawicy. Do tej pory Komisja Europejska zgodziła się, by pieniądze z Funduszu Odbudowy otrzymało 18 państw wspólnoty. Na razie nie zatwierdziła krajowych planów odbudowy przedstawionych przez Polskę i Węgry, ponieważ oba kraje podważają niezależność sądów, jak i naruszają wolność mediów. Wychodzi na to, że Polak, Węgier, dwa bratanki i do szabli, i do pustej kasy. Podsumujmy więc, jak to właściwie wygląda naprawdę z tą niezależnością mediów według Zjednoczonej Prawicy. Nie będę się tu jednak wypowiadał, tym razem o TVP, bo ostatnio wystarczająco dużo o tym i powiedziałem, i napisałem. Natomiast chętnie wypowiem się o Polska Press, które zostało zakupione, jak wiadomo, stosunkowo niedawno przez państwowy koncern Orlen. Tuż po przejęciu wydawnictwa prezes Orlenu, pierwszy wójt Polski, deweloper wszechczasów Daniel Obajtek, podczas spotkania ze związkowcami obiecał, że jako właściciel będzie przestrzegał zasad wynikających z prawa prasowego i nie zamierza ingerować w treści dziennikarskie publikowane w tytułach wydawanych przez Polska Press. Brawo! Co za wspaniała wypowiedź, jakie piękne słowa, wzniosłe, przepiękne. Zgodnie z tymi zapewnieniami koncern wymienił tylko 14 z 15 redaktorów naczelnych gazet należących do Polska Press. Według nieoficjalnych informacji tymi zmianami kieruje Dorota Kania, członkini zarządu wydawnictwa do spraw redakcyjnych. Znając kompetencje Doroty Kani, jak również jej neutralność polityczną, możemy spokojnie spisać Polska Press na straty. Opublikowano 280 zadań, które mogą wylosować maturzyści podczas kolejnych egzaminów. Nie jest to jednak kult tradycji rządowych przecieków, a skutek zmiany reguł zdawania egzaminów. Matura zmieni się w przypadku wszystkich przedmiotów. Wielki inkwizytor, intelektualista dekady Przemysław Czarnek podkreśla, że nowa formuła matury ma służyć podniesieniu poziomu. Pytanie tylko, czy maturzystów, czy ministra. Zaraz, to jeszcze nie wszystko o ministrze Czarnku. Mówiłem ostatnio, że objął patronatem piknik Radia Maryja i Telewizji Trwam. No i był na tym pikniku, był gościem na sobotnim spotkaniu środowisk Radia Maryja i Telewizji Trwam w Toruniu. Oto co powiedział między innymi. Co by było, gdyby nie Radio Maryja? Walec laicyzacji przejechałby nas jak na zachodzie. Myśląc o przeszłości, dziękujemy za Radio Maryja. Dodał, że on i jego żona są częścią rodziny Radia Maryja, rodziny, która modli się za przyszłość Polski i Polaków, całego świata i za ludzkość. Pan minister dziękował za 30 lat działalności rozgłośni działającej w Toruniu, założonej przez ojca Tadeusza Rydzyka. A co powiedział na spotkaniu ojciec Tadeusz Orłoś? Słucham? Nie łap mnie za słówka, Orłoś. Co powiedział nasz kochany ojciec Tadeusz? Już mówię. Założyciel Radia Maryja i Telewizji Trwam, ojciec Rydzyk, zaakcentował w swoim wystąpieniu, że Polska jest dziś w niebezpieczeństwie. Polska jest w niebezpieczeństwie. Nie ma żartów. Trzeba potężnej mobilizacji i jedności wszystkich Polaków, a nie targowicy.
Przyznasz, Orłoś, że pięknie powiedziane. W punkt. Oczywiście, że w punkt. Absolutnie się zgadzam. Dopóki Tadeusz Rydzyk będzie pieprzył takie farmazony w obecności kiwającego głową ministra edukacji, Polska faktycznie będzie w niebezpieczeństwie. Po mszy świętej w Toruniu podczas pikniku Radia Maryja i telewizji Trwam odbył się koncert zespołu Bayer Full. Nawet myślałem, żeby Antek zrobił stamtąd jakąś relację specjalnie dla nas, ale niestety nie dostał akredytacji. Dziwne. Nie wiem dlaczego. Tak czy inaczej, czas na kącik muzyczny WTS-u. Antosiu, witam. Witam, dziś w dziale muzycznym artystka, którą droga życiowa zaprowadziła daleko, ho, ho, jeszcze dalej tam na Toruń, za Gdańskiem, za Szczecinem nawet, ale na Szczecin, ale może nie na Szczecin, w sumie nie wiem. Mowa oczywiście o Reykjaviku, stolicy Islandii, proszę Państwa, gdzie ludzi mało, a pięknie jak mało gdzie. Przed Państwem pani Dominika Kundera w utworze Obudź się. Proszę posłuchać uważnie, zobaczyć i dać znać oczywiście w komentarzu co i jak. Przestań myśleć jak musisz, bo ktoś ci narzucił obraz, który fałszywy jest. To nie twoje barwy, ktoś cię nimi nakarmił. Zacznij być tu, a nie gdzieś. Jeszcze dwa słowa o Sądzie Najwyższym i opinii, które miał wydać na tematy dotyczące franków i frankowiczów. Otóż, jak pisze o tym Business Insider, Sąd Najwyższy nie orzeka o frankach, bo sam nie wie, czy jest sądem i musi się upewnić. Przekładane parokrotnie od wiosny posiedzenie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, która miała dać odpowiedź na kilka pytań, odbyło się, ale odpowiedzi się nie doczekaliśmy. Zamiast nich Izba postanowiła zapytać Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o samą siebie, a konkretniej o to, czy Sąd Najwyższy, w której składzie znajdują się osoby powołane tam z kilkukrotnym naruszeniem prawa, nadal jest sądem w kontekście przepisów unijnych. Czyli czekamy teraz na decyzję TSUE w sprawie Sądu Najwyższego, a potem Izba, jeśli decyzja TSUE będzie na tak, orzeknie w sprawach frankowych, ewentualnie, wciąż nie mając poczucia własnej wartości, poprosi TSUE o opinię w sprawach frankowych. A TSUE odeślę zapytania z powrotem do polskiego Sądu Najwyższego. Ale z tego co wiem, frankowicze mają to w nosie, bo i tak wygrywają większość spraw w sądach. I oby tak dalej. I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejsze wydanie WTS-u, czyli programu w telegraficznym skrócie. Pamiętajcie o subach i dzwonkach, o fanpage'u na Facebooku, o patronowaniu, a nawet o Discordzie oraz o Instagramie, zarówno Antka, jak i redaktora Orłosia. Tym razem odpuszczam wam TikToka, LinkedIna oraz Twittera, ale nie mogę obiecać, jak będzie w czwartek. Trzymajcie się, cześć!